Są dwa typy kierowców. Ci, którzy robią błędy i ci, którzy o tym nie wiedzą. Nie mam tu na myśli drobiazgów, jak zbyt wolne ruszanie na zielonym czy przytrzaśnięcie drzwiami płaszcza, ale rzeczy, które mogą uszkodzić Twój samochód. O czym mówię? Oglądaj dalej. Nie zawsze masz pieniądze, żeby zatankować do pełna. Znam to, całe życie na debecie. Ale lepiej nie na oparach. Po pierwsze, paliwa nigdy nie zabraknie Ci 100 metrów od stacji benzynowej, tylko gdzieś po środku. Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Prawo Murphy'ego. Ale to tylko Twój czas. Może być gorzej. To chyba pompa paliwowa. Pompa paliwowa chłodzona jest przez zanurzenie w paliwie, a jeśli paliwa w baku jest mało, to pompa może się przegrzewać i szybciej zużywać. Staraj się nie schodzić poniżej 1/4 baku. Już mi się nie chce. Dziękuję bardzo. Kiedy nagrywasz testy samochodów albo robisz samochodom zdjęcia, masz takie zboczenie zawodowe, że każda osoba z aparatem przy samochodzie to pewnie inny dziennikarz czy bloger. Natychmiast podpatrujesz sprzęt. Ostatnio moją uwagę zwróciła para z aparatem i wielkimi plastikowymi pudłami. Ale w pudłach nie było sprzętu foto, a jakieś graty, które wozili w bagażniku. Czyli tak na oko zawsze mieli w aucie dodatkowego pasażera, a to więcej zużytego paliwa, większe obciążenie dla zawieszenia, hamulców, całego układu napędowego. Zajrzyj do bagażnika i zastanów się, czy łańcuchy i saperka są Ci potrzebne wiosną. Tego chyba nie muszę wyjaśniać. Ostre przyspieszanie jest przyjemne, to fakt, ale w ten sposób zużywasz więcej paliwa. Z kolei ostre hamowanie, o ile nie jest bezwzględnie konieczne, powoduje szybsze zużycie klocków hamulcowych. O wiele lepiej jest jeździć płynnie, bez zbędnego dociskania, wyprzedzania, tylko po to, żeby zahamować 200 metrów dalej. To jest bez sensu. Jasne, brzmi świetnie i sąsiedzi na pewno Cię kochają, jeśli robisz to codziennie o 6 rano. Ale gwałtowne zmiany temperatury w układzie napędowym są szkodliwe. Silnik nie został jeszcze odpowiednio nasmarowany, bo olej nie miał czasu się rozprowadzić, a Ty go męczysz. Litości, nie rób tego, błagam. Jeśli nie zmieniasz akurat biegu, to nie ma sensu trzymać ręki na dźwigni zmiany biegów. Opieranie się na niej to dodatkowa siła działająca na układ napędowy, a to znaczy szybsze zużywanie się części. Ręce trzymaj na kierownicy. Oglądało się trochę szybkich i wściekłych, co? Sprawne ruszanie ze świateł jest ważne, zwłaszcza jeśli to krótkie światła, bo nie jest dobrze być zawali drogą. Ale jeśli stoisz na światłach, czekając na zmianę i trzymasz wciśnięte sprzęgło, zużywasz jego elementy i przede wszystkim narażasz innych na niebezpieczeństwo. A co jeśli noga ześlizgnie Ci się ze sprzęgła? Na światłach lepiej wrzucić luz i zaciągnąć ręczny. To częsty błąd przy jeździe stromą drogą w dół i przyznaję się do niego. Wiadomo, samochód toczy się coraz szybciej, nieznana droga, w dodatku ktoś lub coś może na nią wyskoczyć. Tymczasem nawet lekko wciśnięty pedał hamulca to tarcie klocków o tarczę. Hamulce niepotrzebnie się nagrzewają i tracą moc. Kiedy to tylko możliwe, z górki lepiej toczyć się na niskim biegu i hamować silnikiem. Automatem jeździ się o wiele łatwiej. Wystarczy wrzucić D i jechać, a u celu wrzucić P, wyłączyć samochód i po sprawie. Nie do końca. W automatycznej skrzyni biegów jest taki niewielki metalowy element, który powstrzymuje auto przed toczeniem, kiedy samochód stoi w trybie P. Ale każda część się kiedyś zużyje i wtedy samochód może się stoczyć. Dlatego lepiej zawsze zaciągnąć hamulec ręczny. Dla ułatwienia niektóre modele mają funkcję auto hold lub zaciągają hamulec postojowy automatycznie po unieruchomieniu silnika. W Polsce opór przed stosowaniem ręcznego wynika z czasów, kiedy zamarzały linki hamulców w starych samochodach. To było 40 lat temu. Powiedz tacie, żeby zaciągał ręczny. Sprawne manewry na parkingu nie oznaczają konieczności zmiany biegu przed zatrzymaniem. Wycofaj się, zatrzymaj samochód, a dopiero potem wrzuć 1 albo D. Ta dodatkowa sekunda nie zbawi stojącego za Tobą kierowcy, a Tobie odłoży w czasie naprawę skrzyni biegów. Coś się zepsuło?
to wina Twoja i mechanika. Mój tato jeździł do takiego, który był w mieście znany z tego, że nie zdziera z klienta. Niestety, czego nie zdarł, jednego dnia odbierał sobie z nawiązką, parę miesięcy później, kiedy psuło się pół samochodu. Jeździsz swoim samochodem na co dzień i wiesz, kiedy pojawiają się niepokojące dźwięki, wibracje, szarpnięcia. Jedź z tym do mechanika. Jeśli mówi, że jeszcze pół roku można tak jeździć, to go zmień. Twój samochód, Twoje pieniądze i Twoje bezpieczeństwo. A czy Ty masz się za doskonałego kierowcę, czy przyznajesz się do jakichś błędów? Jakich? Napisz w komentarzu. Kolejny materiał motoryzacyjny już za tydzień o tej samej porze. Zasubskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby go nie przegapić. Dzięki i do zobaczenia!